Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony technice spawania aluminium elektrodą otuloną, w trakcie którego zademonstruję Wam, jak spawać spoinę pachwinową w pozycji pionowej techniką z dołu do góry. Zanim przejdę do samej techniki spawania, chciałbym powiedzieć parę słów na temat spawalności tego oto materiału elektrodą otuloną. Otóż z mojego punktu widzenia jest to materiał, który najtrudniej się spawa z tą metodą. Być może są jeszcze jakieś, ale ja się z nimi nie spotkałem. Elektrody topią się szybko, jeśli damy troszeczkę więcej parametrów. Spoina wychodzi chaotycznie, co nie znaczy, że nie ma możliwości wykonać spoiny tą metodą, oczywiście elektrodą otuloną. Jest jeszcze parę rzeczy, które możemy zrobić, dzięki którym zminimalizujemy problemy podczas spawania tego oto materiału metodą MMA. Na przykład przygotowanie materiału, czyli oczyszczenie go przed spawaniem. W tym przypadku akurat mam cienki materiał, więc podgrzewanie nie jest konieczne, natomiast przy grubszych materiałach proponowałbym je troszeczkę podgrzać. Natomiast elektrody należałoby przechowywać w suchym miejscu, a bezpośrednio przed spawaniem proponowałbym je wygrzać, na przykład w jakimś termosie do tego przeznaczonym. Spoina z mojego punktu widzenia wychodzi najwyższej jakości, jeśli wykonuję ją takimi oto kołyskami króciutkimi, które się koncentrują w miejscu łączenia materiałów. Nie robię jakichś szerokich zakosów, starając się cały czas utrzymywać tak krótki łuk, jak to możliwe. W trakcie przygotowywania się do bieżącego filmiku przetestowałem kilka opcji z parametrami. Dodam, że elektrody, które posiadam, są o grubości 3,2 lub jak kto woli 3,25. W trakcie wykonywania tego pierwszego odcinka próbnego użyłem natężenia 90 A. Jak widzicie, spoina wyszła chaotyczna, zgrubiona. Tutaj tak jakby w tym miejscu mam wrażenie, że szlaka, która powinna wypływać na zewnątrz, znajduje się w środku jej. Próbowałem to oczyścić, niestety jest to troszeczkę trudne, więc zostawiłem tak jak jest. W tym miejscu wykonałem odcinek używając do tego 110 A. Jak widzicie, ten kawałek spoiny jest nawet przyzwoity. Mógłbym na przykład tej wartości używać, jeśli bym materiał, który posiadam, był troszeczkę grubszy, przynajmniej 5 mm, ponieważ wydawało mi się, że jeszcze trochę jakbym ujechał, to po prostu przepaliłbym się na zewnątrz, czy po prostu wypalona by została dziura, a sama elektroda po prostu znikła mi w odległości czasowej około 10 sekund. Następnie zdecydowałem się użyć wartości 100 A na tym odcinku. Jak widzicie, ten kawałek jest troszeczkę jakby grubszy i nie jest tak jak ten płaski, ale
W trakcie spawania wydawało mi się, że ten materiał się jakby zlewa ze spoiwem, szlaka wypływa na zewnątrz, a samą elektrodą, którą prowadziłem, byłem w stanie utrzymać w miarę krótki łuk w trakcie spawania. Z informacji, które producent umieścił na opakowaniu tych oto elektrod, dowiedziałem się, że podczas spawania nimi powinniśmy używać prądu stałego, natomiast uchwyt spawalniczy powinniśmy podpinać pod gniazdo plus, a przewód masowy do gniazda minus. Jeśli chodzi o zastosowanie tego typu elektrod, otóż z mojego punktu widzenia nie ma żadnego sensu, żeby używać je na jakiejś masowej produkcji, ponieważ metoda MIG jest dużo bardziej wydajna. Spoiny nią wykonane są dużo wyższej jakości. Już nie mówię o metodzie TIG, gdzie są jeszcze wyższej jakości spoiny, a jeśli chodzi o wydajność, metodą TIG jest również wyższa niż gdybyśmy używali tego typu elektrod. Natomiast nikt by ich nie produkował, gdyby nie miałoby to żadnego sensu. Kiedyś miałem takie zadanie do wykonania przez firmę, dla której pracowałem. Na dźwigu na górze była jakaś skrzynka do pospawania, która była wykonana z aluminium. Z tego względu, iż w okresie, w którym tam pracowałem, była pogoda wietrzna, deszczowa, a zależało im, żeby te zadanie było wykonane dosyć w krótkim okresie czasowym. Między innymi dlatego zdecydowali się oni, abym poszedł tam, używając do tego elektrod otulonych i wykonał to zadanie. Wyszło jak wyszło, skrzynka na pewno się nie rozpadła, prawdopodobnie jest w całkiem niezłym stanie do dnia dzisiejszego. Dążę do tego, że te oto elektrody są jakby ostatecznością, które stosujemy w miejscach, gdzie nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednich warunków dla spawania metodą TIG lub MIG. Podczas spawania ogólnie aluminium, nie tylko tego typu elektrodami, jeśli Wasze zdrowie jest dla Was jakąś wartością, to proponuję przede wszystkim chronić swoje drogi oddechowe, najlepiej używając jakiejś półmaski ochronnej o zabezpieczeniu P3, czyli na ewentualność niebezpiecznych gazów dla organizmu człowieka.
Niestety na zakończeniu wypaliłem krater. Prawdopodobnie powodem mojego błędu jest to, że nie robiłem przerw między odcinkami spoin, co wpłynęło na przegrzanie spawanego materiału i nie byłem w stanie na zakończeniu prawidłowo wykonać spoiny. Przed zademonstrowaniem Wam spoiny, którą wykonałem w trakcie dzisiejszego filmiku, przeczyszczę ją używając do tego obrotowej szczotki mechanicznej. Jeśli użyłbym do tej czynności młotka do czyszczenia spoin, to prawdopodobnie potrzebowałbym na to dużo czasu, a z drugiej strony prawdopodobnie i tak nie oczyściłbym tej spoiny z żużla, który ją pokrywa. Jeśli chodzi o wizual tej spoiny, jak widzicie, wygląda jak wygląda. Z mojego punktu widzenia nie jest ona najgorszej jakości od strony wizualnej, a jeśli chodzi o jej parametry wytrzymałościowe, możecie mi wierzyć, jest ona całkiem wytrzymała. Oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, nie dorównuje jakością spoin, które są wykonane metodą TIG lub MIG, ale z mojego punktu widzenia i ta metoda spawania również jest w praktyce użyteczna. I w tym momencie chciałbym zakończyć mój filmik. Mam nadzieję, że to, co publikuję, jest dla Was interesujące i pomocne. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!